Cześć. Jak co roku przygotowałem dla Was zadania w formie wideo. Dzięki temu zawsze możecie łatwo do nich wrócić i sprawdzić, czy wszystko dobrze zapamiętaliście. W tym roku pracujemy stacjonarnie i mam nadzieję, że tak zostanie przez cały rok. Slack oczywiście dalej pozostaje jako narzędzie wspomagające. Będę tam wrzucał informacje organizacyjne oraz inne ciekawostki. Nie będę robił tam jednak korekt, ale będę konsultował drobne rzeczy, takie, które nie wymagają większej rozmowy. Założyłem już nawet kanał 2022-2023 i będę do niego wrzucał wszystkie organizacyjne informacje. Jak co roku dostaniecie kilka projektów do wyboru. Sami decydujecie, czego chcecie się uczyć. Mogą to być tylko gry, tylko komiksy albo jedno i drugie. Zaczynamy od gier. Pierwszy projekt to opracowanie małej gry karcianej. W ramach inspiracji będę regularnie przynosił do pracowni różne przykłady. Celujemy w grę, która składa się wyłącznie z 10 do 30 kart. Na przykład Agropolis czy Sprawlopolis to tylko 18 kart. Ta gra może być kompetytywna, jak Point Salad czy Zwierzęcy Front, który jest również znany zresztą jako Air, Land and Sea, to jest reimplementacja, lub kooperacyjna, jak Załoga czy Bandido. Mechaniki też mogą być dowolne. Może to być od trick-taking, czyli tak zwane wygrywanie stawek, tak jak w grze Załoga, lub układanie linii jak w Bandido. Możecie stworzyć nową mechanikę z nowym tematem, z nowym opracowaniem graficznym i z nową instrukcją i pudełkiem. Nie starajcie się stworzyć czegoś dużego. Chodzi o mały projekt, który możemy zamknąć w jeden semestr. Coś, co będzie grywalne, na czym przećwiczycie wszystkie fazy pracy od pomysłu do produkcji. Macie właściwie prawie całkowitą dowolność. Jedyny wymóg to format kart, czyli standardowe 63x88 mm. Nie ma sensu projektować gier bez testowania ich mechaniki, dlatego żeby ułatwić Wam robienie prototypów, dostaniecie puste karty, które zresztą sprezentował nam Przemek Fornal. Osoby, które podejmą się tego projektu, co tydzień będą musiały przynieść nową iterację prototypu. Przeznaczymy 1 godzinę, w poniedziałek albo wtorek na szybkie testowanie i omawianie wprowadzonych rozwiązań. Kolejny growy projekt nie wymaga wymyślenia swojej mechaniki. W zamian będziecie mieli większe pole do rozwinięcia swoich umiejętności graficznych. Wybierzecie jedną z 4 gier planszowych i przygotujecie do niej nowe opracowanie graficzne. Do wyboru macie Pandemię, Park Niedźwiedzi, Labirynt, swoją drogą jedna z najlepszych gier dziecięcych, i Great Western Trail. Tutaj pokazuję instrukcję do tej gry, bo jest to jedyna gra, którą mam w swojej kolekcji, do której zrobiłem nową okładkę. Po prostu nie mogłem patrzeć na tych 3 psychopatów, którym Dementor wyssał duszę. Dobra. Do zrobienia będzie tutaj nowe opracowanie graficzne, czyli nowa plansza, ikonki, karty itd. Zaprojektujecie też nową instrukcję. Dopuszczam zmianę tematu, chociaż w przypadku Great Western Trail będzie to dość trudne. I żeby Was nie kusiło grzebanie w zasadach, nie możecie nic zmieniać w mechanice. Jeśli chodzi o gry, to tyle. W komiksach czeka Was jeszcze większy wybór. Pierwszy projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na z którym często się borykacie. Chcę, żebyście spróbowali zaprojektować postaci, nie cały komiks, ale tylko postaci, które mogłyby w jakimś komiksie występować. Zauważyłem, że jeżeli bohaterki czy bohaterowie w komiksach, w Waszych komiksach, ale też w takich, które kupuję w księgarniach, są w tym samym wieku ci bohaterowie, to trudno jest Wam rysować je wystarczająco różnorodnie, żeby nie było wątpliwości, kto jest kim. Dlatego każdy, kto podejmie się pracy nad tym projektem, musi stworzyć 6 postaci. Wszystkie muszą mieć tyle samo lat, ale możecie sobie wybrać, ile mają lat. Jednak trzymajcie się przedziału między 15 a 30 lat.
Czyli jak wybierzecie 6 postaci na przykład i wybierzecie, że mają 20 lat, to wszystkie mają mieć 20 lat. Chodzi o to, żeby te postaci były młode. Wtedy wyzwanie jest trudniejsze i więcej się nauczycie. Projekt też musi być czarno-biały, żebyście nie rozwiązywali wszystkiego różnym kolorem koszulek. Zresztą nie opierajcie różnorodności na ubraniu. Zakładamy, że tworzycie postacie, które tak jak ludzie w rzeczywistości codziennie się przebierają. Drugi komiksowy projekt to pracowniana antologia. Co roku wydajemy ją w mini nakładzie. Do tej pory wymyślałem dla Was wspólny temat, ale tym razem, podobnie jak w zeszłym roku, temat jest dowolny, ale musi to być prawdziwa historia. Parametry techniczne są takie same jak co roku, czyli komiks ma być czarno-biały, macie dokładnie 4 strony, nie mniej, nie więcej. Format to 168 na 260 mm. Marginesy też muszą być takie, jak widzicie na slajdzie. PDF-y z antologii z poprzednich lat są do wglądu na stronie pracowni, jakbyście mieli ochotę je przejrzeć. Trzeci komiksowy projekt to coroczny konkurs na okładkę do antologii z poprzedniego roku. Czyli wcześniej powstały komiksy i teraz trzeba je wydać razem. Tym razem musicie też wymyślić tytuł, bo jak wspomniałem wcześniej, nie narzucałem Wam wspólnego tematu. W zeszłym roku do antologii powstało aż 17 komiksów, wszystkie są na bardzo wysokim poziomie, to aż 68 stron. Wszystkie opowiadały prawdziwe historie i tylko ten jeden warunek łączy je razem. Znajdziecie tu poszukiwania zaginionych pupili, obsesyjnie kiszenie warzyw, przejścia z hydraulikami, dalekie wyprawy, romantyczne wspomnienia i niespodziewane spotkania. Teraz trzeba wymyślić coś, co to wszystko zepnie w jeden album. Oczywiście antologię trzeba też będzie złożyć. To jest projekt, to jest właściwie zadanie dla jednej osoby. Może nie wydaje się tak ciekawe jak pozostałe, ale gwarantuję, że wyciągniecie z tego projektu bardzo dużo praktycznych umiejętności z zakresu obsługi InDesigna. A uwierzcie mi, jeśli chcecie robić coś do druku, musicie mieć ten program w małym palcu. Więc tu wystarczy, że do tego projektu zgłosi się tylko jedna osoba, no i tylko jedna osoba będzie mogła z niego skorzystać. Moja ostatnia komiksowa propozycja to projekt dla osób, które już u mnie były chociaż przez jeden semestr. Daję Wam tu wolną rękę. Przychodzicie ze swoimi pomysłami, tak jakbyście wysłały propozycje wydawnicze do wydawcy. Część z Was już ze mną mówiła swoje duże komiksy na ten rok. Niektóre z Was już nawet je pocisnęły w wakacje, co mnie bardzo cieszy. Dla tych, którzy potrzebują chociaż minimalne wytyczne, podaję proste ramy. Masz wymyślić i napisać w formie scenariusza własną historię. Objętość to minimum 16 stron, format dowolny i brak ograniczeń, jeśli chodzi o kolor. Ten projekt jest dla Was szansą na stworzenie zamkniętej całości, którą pokażecie w lutym Szymonowi Holtzmanowi z Kultury Gniewu. Szymon entuzjastycznie zgodził się odwiedzić nas również w tym roku. W zeszłym roku jego uwagi były bardzo inspirujące i sprawiły, że kilka mniejszych komiksów zaczęło przekształcać się w pełnowartościowe propozycje wydawnicze. Mam nadzieję, że w tym roku będzie dokładnie tak samo. Jak w poprzednich latach, trzecim filarem w naszej pracowni jest pisanie. Oczekuję od Was w każdy drugi i ostatni poniedziałek miesiąca tekstu o objętości 1500 znaków ze spacjami. Chciałbym, żebyście opisali w nim coś, co przydarzyło się Wam w przeciągu tych 2 tygodni poprzedzających termin oddania danego tekstu. To nie muszą być, nie wiem jak epickie wydarzenia. Opisując okruchy życia nauczycie się więcej niż przedstawiając, bitwę superbohaterów z Marvela. Pamiętajcie proszę tylko o tym limicie znaków. Zobaczycie, jak trudno jest zredagować tekst do tak krótkiej formy. Dzięki temu nauczycie się precyzyjnie werbalizować Wasze historie i przemyślenia. Zaliczenia. Na zaliczenie, podobnie jak w poprzednim roku, nie wymagam oddania czy nawet skończenia żadnego z tych projektów. Żeby zaliczyć semestr, trzeba robić tylko 2 rzeczy. Trzeba porozmawiać ze mną raz w tygodniu, mogą to być rozmowy nawet niezwiązane z projektowaniem, oraz oddać tekst 2 razy w miesiącu w omówionym przed chwilą terminie. To wszystko. Może tutaj
pojawić się pytanie w takim razie, co mam robić, nad czym mam pracować. Decyzja należy do Was. Zastanówcie się, czego chciałobyście się nauczyć, jaki projekt Was zaciekawił i przyjdźcie porozmawiać. Wspólnie ustalimy Wasz indywidualny program na ten semestr. Ok, tak jak w poprzednim roku będę korzystał z superwizji psychologicznej. To działa w ten sposób, że raz w miesiącu omawiam z psychologiem konkretne sytuacje, które pojawiają się w pracowni. Z zachowaniem całkowitym zachowaniem Waszej anonimowości opisuję konkretną sytuację czy problem, upewniam się, czy moje słowa i działania były właściwe i pomocne. Czy zamiast rozwijać Wasze umiejętności projektowe, może w nieuświadomiony sposób przyczyniam się do pogorszenia Waszej kondycji psychicznej. Nie mogą być dobrym nauczycielem bez Waszego zaufania i te konsultacje pozwalają mi zdiagnozować i sprawnie rozwiązać problemy w naszej komunikacji. To jest tyle. Na koniec dodam, że jak zawsze na każde zajęcia przynoszę planszówki i komiksy. Nawet jak nie macie nic do pokazania lub obgadania, proszę przyjdźcie na zajęcia zagrać, poczytać, posłuchać, jak inni opowiadają o swoich projektach. To tyle. Dzięki, do zobaczenia.